citizens. You are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. You don't understand. The situation's worse than I thought. This may be a one-way ride, so be prepared, Leon. Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? And tell me everything. Right from the start. It's Umbrella's fault, this whole mess. But we never meant for this to happen. Dr. Birkin, you'll come along with us quietly. I'm not handing over anything! You don't get away that easily. The whole place is coming down. Hand over the sample. It'll be all over soon. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Claire, get out. Get out now! Trust me. His way. In the
time, check out that book called Terra Infinita. I just got a chance to read it, and I'm gonna, basically tell y'all what I think about it. So, you see where it says the Ancestral Republic on the bottom? That, and the lands next to it on the left where it says the lands of the Anik. The lands of the Anik is the giants, the Raphaean, the Decepticon. And the Ancestral Republic is mankind. So, before they fled those lands from the known lands, it was the giants and mankind had formed an alliance and created like a giant civilizations. And they was at war with all the custodians in the known lands, which is the Black Americans. So they was at war with us, and they actually lost the war. Tartaria was destroyed, and all these lands were destroyed, and they fled into what you call the outside the ice walls and formed a new civilization called the Ancestral Republic. Right from the start. And the giants went to the ancient lands of the Anik. Okay? And so now, but we never meant for this to happen. Which I said are the Black Americans, they are actually supposed to be over these lands. And so they're trying to go out to all these different other lands outside the ice wall. And the custodians are basically waging war with them because they wasn't supposed to survive the wars that we had with them. You know what I'm saying? They wasn't supposed to survive the flood. But they survived the flood too. So, they're at war with the Ancestral Republic, and they're at war with the giants. The whole place is coming down. Hand over the sample. And so, It'll be all inside of the known lands, You don't know what you're up against. Still I have a pretty damn good idea. In the eyes of the Anunnaki. Get out so now. that's why there's going to be a lot of changing of leadership once the Anunnaki come, because we're still viewed as the custodians of these lands, but their ancestors, when they took over these lands like America or the Aztec Empire and the Mayan Empire and the Olmec Empire civilizations, they got a lot of our technology in like in the 1400s, 1500s, but they held on to it for a long time, and they just now started to break it down in the 1900s and create their own technologies using our ancient technology. And so they're basically like giving our custodians outside the ice wall a run for their money when it comes to war. And mankind's good at war. You know what I'm saying? So they're giving the custodians a run for their money, so the Anunnaki have to come and basically regulate. And so every time the Ancestral Republic try to come through the known lands, the custodians basically shake the continent and cause a giant earthquake. So I believe that World War III is all the nations and the Ancestral Republic and the Anakin is one last chance to free themselves from the rulership of the custodians, which is the Black Americans. So they're basically going to try to free themselves and so that they can escape out, throughout the lands under the dome. You know what I'm saying? The lands of the clones, the lands of Horus, the lands of Toph. There's a bunch of lands out there. So they're trying to get out there and basically be free. Because every time they get a great civilization, or every time they do something, or they reach a certain height of civilization, the custodians come through and maul them down. You know what I'm saying? And basically start them over again. You know what I'm saying? Establish new custodians and do the same thing, kind of like the same process. But mankind over time has been going underground and basically keeping the information and keeping their technologies from the other destroyed kingdoms that the custodians had destroyed. And so now they have technologies and stuff and trying to wage war. And this is crazy because, we're just, as Black Americans, we just forgot where we even fit in this whole story. And so it's just crazy to view it. And this is what happens when you see a lot of these wars above our heads, is because it's the custodians, our ancestors, basically like trying to regulate shit, basically get it back in order. And so the Anunnaki are coming to basically, establish order throughout all the lands. And they're from wherever they're at, wherever district they're at in those lands. Czy wiesz, że firmy
Nasz świat był inny. Sterowiec mógłby łatwo zadokować w różnych miejscach, na przykład na szczycie wieży Eiffla. To nie sprawia większych trudności. Co więcej, gdyby udało się wykorzystać energię atmosferyczną, o której pisał Hermann Plosum, i zebrać ją na szczycie wieży Eiffla, można by zasilić sterowiec. Ładowanie byłoby proste, ponieważ taka energia gromadziłaby się tam stale. Z kolei katedry mogłyby mieć zdolność uzdrawiania otoczenia i wspierania wzrostu roślin. Na przykład podczas światowych targów w Tennessee w 1897 roku prezentowano ogromne plony tytoniu i bawełny, gdzie liście były tak duże jak ludzka głowa. Produkcja żywności była wówczas bardzo obfita. Zacząłem się zastanawiać. Załóżmy, że masz dzwony, organy piszczałkowe i budynek, który emanuje energią. Taka energia mogłaby również wpływać na pozostałe tereny wokół. Przyszły mi na myśl również dzwony. W przeszłości były używane do odpędzania burz. Tak właśnie opowiadano. Nie mogę tu mówić wszystkiego. Ponad 100 stron i 500 szczegółowych ilustracji w polskim e-booku Kodeks Hermetika zawiera wszystkie odpowiedzi. Link z... The lands of the Attic is the giants, the Raphaim, the Setikon, and the ancestral republic is mankind. So before they fled those lands from the known lands, it was the giants and mankind had formed an alliance and created like a giant civilizations, and they was at war with all the custodians in the known lands, which is the Black Americans. So they was at war with us, and they actually lost the war. Tartaria was destroyed. A wiedziałeś, że na świecie istnieje mistyczne miejsce, gdzie w dosłownie nie ma czasu? Poznaj to piękna wyspa Samario i u wybrzeży Norwegii, gdzie mieszka tylko 300 osób. Na tej wyspie przez 69 dni latem nie ma nocy, ale po prostu słońce świeci przez 24 godziny. Ale zimą wręcz przeciwnie, nie ma dnia. Ponieważ ich dzień i noc zachowują się inaczej niż na całym świecie, to mieszkańcy postanowili całkowicie zrezygnować z tradycyjnych 24 godzin dziennie. I ta decyzja przekształciła się w bardzo kompetentną reklamę tego miejsca. Zaczęto o nich mówić we wszystkich wiadomościach. Na przykład możesz tutaj zobaczyć, jak miejscowi grają w piłkę nożną w nocy. W tym miejscu zwykle idealnie jasne niebo i wspaniała przyroda, a także fantastyczne zorza polarna zimą. Również miejscowi nie żyją zgodnie z żadnym harmonogramem i w tym miejscu czas staje się nieistotny. Ale na Ziemi we're still viewed as the custodians of these lands, but their ancestors, when they took over these lands like America or the Aztec Empire and the Mayan Empire and the Olmec Empire civilizations, they got a lot of our technology in like in the 1400s, 1500s, but they held on to it for a long time, and they just now started to break it down in the 1900s and create their own technologies using our old ancient technology. And so they're basically like giving our custodians outside the ice wall a run for their money when it comes to war. And mankind's good at war. You know what I'm saying? So they're giving the custodians a run for their money, so the Anunnaki have to come and basically regulate. And so every time the ancestral republic try to come through the known lands, the custodians basically shake the continent and cause a giant earthquake. So I believe that World War III is all the nations and the ancestral republic and the Anakim is one last chance to free themselves from the rulership of the custodians, which is the Black Americans. Gigantyczne pole Torusa, składające się z bieguna dodatniego i ujemnego. Słońce jest katodą z ładunkiem dodatnim, a Księżyc jest anodą z ładunkiem ujemnym. Dlatego Słońce rządzi w ciągu dnia, dając Ci mnóstwo energii, a Księżyc odbiera Ci energię, sprawiając, że stajesz się senny. Miejsce, w którym żyjemy, nazywa się płaszczyzną bezwładności, a w środku tej płaszczyzny bezwładności znajduje się biegun północny. To jest miejsce, w którym spotykają się dwie energie elektromagnetyczne. Jest to miejsce, w którym magazynowana jest największa energia elektromagnetyczna. Dlatego wszystkie kompasy wskazują północ, ponieważ jest to najbardziej magnetyczne miejsce w tej rzeczywistości. Słońce i Księżyc wirują wokół tego punktu centralnego, co porusza eter i sprawia, że wszystko krąży dookoła. Jest to organiczna symulacja. Starożytni również wiedzieli o tym świętym lądzie w centrum tej rzeczywistości, znanej jako biegun północny. Jak widać na tej mapie bieguna północnego z XVI wieku,
Wokół tego centrum znajdują się 4 wyspy i czarna skała pośrodku. Starożytne cywilizacje, takie jak Majowie Nasz świat był inny. Sterowiec mógłby łatwo zadokować w różnych miejscach, na przykład na szczycie wieży Eiffla. To nie sprawia większych trudności. Co więcej, gdyby udało się wykorzystać energię atmosferyczną, o której pisał Herman Plosum, i zebrać ją na szczycie wieży Eiffla, można by zasilić sterowiec. Ładowanie byłoby proste, ponieważ taka energia gromadziłaby się tam stale. Z kolei katedry mogłyby mieć zdolność uzdrawiania otoczenia i wspierania wzrostu roślin. Na przykład podczas światowych targów w Tennessee w 1897 roku prezentowano ogromny plon Wawelu, gdzie liście były tak duże jak ludzka głowa. Produkcja żywności była wówczas bardzo obfita. Zacząłem się zastanawiać, załóżmy, że masz dzwony organa piszczałkowe i budynek, który emanuje energią. Taka energia mogłaby również wpływać na pozostałe tereny wokół. Przyszły mi na myśl również dzwony. W przeszłości były używane do odpędzania burz. Tak właśnie owych ilustracji w polskim e-booku Kodeks Hermetika zawiera wszystkie odpowiedzi. Link z... This one is dedicated to all the ladies in the nation. This one is dedicated to all the ladies in the nation.
siebie. Heavyweight jak Star Wars, hardcore, shotgun label. Nigdy nie mów, że nie dasz rady, tylko uwierz w siebie i żyj. Bo nie da się nikt w górę, jak twoim celem jest wejść na wstyd. Zadamu z powiedzią, przedtem numer wyjedzie z butów. Heavyweight i szpaku, numer 1 na YouTube. Spokojne życie nie jest dla mnie. Stresy nie usta mnie. Jestem przyzwyczajony, nie będę paranoję. Betonowe domy czekają na moje. Stoi się zbroję i boję, tylko że skoczy się twoje naboje. Spokojne życie nie jest dla mnie. Stresy nie usta mnie. Jestem przyzwyczajony, nie będę paranoję. Betonowe domy czekają na moje. Stoi się zbroję i boję, tylko że skoczy się twoje naboje. Moja muzyka to pur pur. 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 Jebać psyneczko, choć pieski. Jednego miasto, młody księże Polski. Cała głowa, nigdy droga, nigdy końca.
izquierdo les voy a autar, talenti son boga, latino mexicano. Listen up. I've got a message for you, and it's not pretty. I put up with your endless bullshit, your pathetic lies, and your manipulative games. You've taken my kindness for weakness, used me, and stabbed me in the back whenever it suited you. Well, fuck that, and fuck you too. I'm not your fucking doormat anymore. You can take your deceit, your betrayal, and your lies and